Svalbard. Archipelag na dalekiej północy kusi wspinaczy górskich swoim surowym pięknem i niepowtarzalnym krajobrazem. Choć latem góry te mogą wydawać się idealnym miejscem do zdobywania szczytów, rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Letnie wspinaczki na Svalbardzie niosą ze sobą liczne trudności wynikające z luźnych, sypkich kamieni, które pozostawiły po sobie topniejące lodowce. Zimą te same góry stają się znacznie bardziej przyjazne, gdyż lodowa pokrywa zapewnia doskonałą trakcję dla butów z raczkami, umożliwiając bezpieczne poruszanie się po stromych zboczach. Kolejny dzień, albo raczej noc, rozpocząłem ekspedycją górską, podczas której poznałem Gabriela Herrera, hiszpańskiego youtubera podróżniczego, który ma ponad 2 miliony subskrypcji. Razem z Gabrielem i jego dziewczyną Angeliną i naszym uzbrojonym przewodnikiem udaliśmy się na szczyt pobliskiej góry Plata Berget. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów gór na Svalbardzie jest ich wyjątkowy kształt. Zaledwie kilka tysięcy lat temu cały ten region był pokryty grubą warstwą lodu. W miarę jak lodowce topniały, fale wód lodowcowych stopniowo rzeźbiły szczyty, tworząc unikalne, schodkowe formacje górskie, które możemy podziwiać dzisiaj. Ten proces trwający przez wieki ukształtował niesamowitą kubaturę gór, która przyciąga naukowców i miłośników przyrody z całego świata. Każdy krok na tych górach to podróż w czasie, ślad po epoce lodowcowej, która nie tylko ukształtowała krajobraz, ale również pozostawiła niezatarte piętno na naszej ziemi. Wspinaczka po tych niezwykłych szczytach to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również okazja do zrozumienia potęgi natury i jej nieustannego wpływu na naszą planetę. Reindeer poop? Ah, reindeer poo. That means we've had them in the area. I know a lot about shit, you know. We'll keep a looking. Już na początku naszej wyprawy znaleźliśmy ślady reniferów. Ostatnimi laty podchodzą one zdecydowanie bliżej miasta z powodu wyższej temperatury. W miejscach, gdzie lód się topi, renifery mają łatwiejszy dostęp do trawy, która jest ich pożywieniem. Na odległych krańcach Arktyki, gdzie lodowe pustkowia rozciągają się w nieskończoność, renifery od wieków wędrują w poszukiwaniu pożywienia. Dotąd ich jedynym naturalnym wrogiem byli ludzie, jednak w ostatnich latach na scenie pojawił się nowy drapieżnik – niedźwiedź polarny. Te majestatyczne białe misie, wcześniej znane głównie z polowań na foki na lodowych krach, zmuszone są do adaptacji w obliczu topniejących lodowców. Zmiany klimatyczne sprawiają, że lodowe krawędzie, ich tradycyjne terytorium łowieckie, znikają. Zmuszają niedźwiedzie do wędrówki w głąb lądu i poszukiwaniu nowego źródła pożywienia. Renifery, szybkie i zwinne, dotąd unikały konfrontacji z niedźwiedziami polarnymi. Jednak nowe strategie łowieckie niedźwiedzi stawiają te zwierzęta w trudnej sytuacji. Wykorzystując swoją inteligencję, niedźwiedzie polują na renifery w sposób, który wcześniej nie był do pomyślenia. Zaganianie reniferów do wody, odcinanie im drogi ucieczki to taktyki, które zmieniają zasady gry. Renifer, widząc wodę jako jedyną drogę ratunku, nie zdaje sobie sprawy, że niedźwiedzie polarne są nie tylko wybitnymi pływakami, ale również wyjątkowo skutecznymi myśliwymi w wodnym środowisku. Wpadając w pułapkę, renifery stają się łatwym łupem. Ta dramatyczna zmiana w ekosystemie Arktyki nie tylko ilustruje przystosowanie niedźwiedzi polarnych do nowych warunków, ale również stanowi dowód na głębokie i dalekosiężne skutki globalnego ocieplenia. Te epickie zmagania między dwoma ikonicznymi gatunkami Arktyki stają się nowym rozdziałem w historii tego surowego, ale niesamowitego regionu. Here the landscape's a little bit different, right in this spot as opposed to anywhere else. All the other spots it looks like there's not much snow around, but just here we have a lot of snow and it's in these wave shapes. Do we know why that is? Because of the wind coming from that side? Yeah, exactly. From the mountain and back down. Yeah. Because we've got that little ridge there. Yeah. The snow is depositing over here as it's being blown, which is leading to these really cool wave shapes. Yeah. If this was a lot steeper, over 30 degrees, we would have to be careful to look at this and think of the avalanche danger. Wow. But just here on this mellow terrain, it's cool to notice that. Well, it looks like there's snow and rock everywhere. It keeps changing the environment.
Robi się teraz już tutaj troszkę więcej śniegu, więc się idzie dużo ciekawiej. Jeszcze tak przy okazji, bo stąd fajnie widać, tam jest lotnisko, a tam gdzie się kończy lotnisko, o, w tamtym miejscu, do tamtego miejsca jest transportowany cały węgiel, jaki jest tutaj wydobywany z kopalni w Longyearbyen. I jest on sprzedawany, jak nie w całości, to w 90 paru procentach, a chyba już w całości, do Niemiec i głównie do BMW. No i BM-ki tam właśnie są tworzone w Niemczech i używany jest węgiel ze Svalbardu do ich produkcji. Jest to węgiel najwyższej jakości, jak najlepiej, no lepszej się nie da po prostu. Petarda, taka że show. Ponieważ kiedyś, dawno temu, tutaj wszystko było zieloniutkie, chodziły sobie stworzenia, były rośliny. Potem wszystko padło, no i całe te góry, wszystkie są po prostu pełne węgla w czyściutkiej postaci. Ale miasto Longyearbyen już nie jest zasilane tym węglem. Teraz wszystko jest, cała moc jest tutaj generowana z diesla w elektrowni przy wjeździe do miasta. Jesteśmy na szczycie. Woda dopisuje. Myślę, że będę miał odmrożenia na policzkach. To jest już raczej pewne. Ale mam nadzieję, że nic poważnego. Did I heard well? Reindeer blood? Yeah, it's iron. Oh. It's very healthy. Nice. Jesteśmy na szczycie góry i mamy tutaj do picia bardzo ciekawy napój, mianowicie krew renifera. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Very nice. It's hot, Very sweet. Sweet and hot. Blueberry juice. But that is true about the Sami. they do really good. Tu zostawiamy wiadomość, że udało się nam tu dojść. Czyli zdobyliśmy szczyt. Zostawiamy pamiątkę. Taka finlandzka tradycja. Well, this is exciting. So you can write your name. Come back and look at it one day. Whoa! Nice! Here you go. I go. Zjeżdżamy z góry na Svalbardzie.
Nice. I was saying it was better a couple of weeks ago. We had a lot of snow. There was no rocks. Tutaj się musi super na nartach jeździć. Tylko tak jak gość powiedział, kilka tygodni temu były lepsze warunki. Nie był śnieg, nie było tych wszystkich kamieni. Yeah. Yeah. Whoa. Watch out. Whoa. Yeah. That was crazy. That was a good one. Yeah. You're okay. Yes, yes. You saved the camera. Yes. Ale katapultacja była. Widać GoProsa, jeszcze nagrywa. We found it. Still recording. The butter is very nice. Let's see. Jesteśmy już przy aucie. Skończyliśmy hajka. Moim zdaniem była to najlepszy dzień chyba na razie spędzony na Svalbardzie. To było przeepicko. Jeszcze mieliśmy fajną ekipę filmową. No i naszły mnie pewne myśli, żeby kiedyś tu przyjechać na dużo dłużej. Bo ta natura, co tu jest, to jest po prostu coś niesamowitego i chciałoby się to odkryć. Nawet żeby gdzieś samemu sobie podskoczyć. Nie być uzależnionym tylko od guida, chociaż nasz guide był niesamowicie fajny. Bardzo polecam tą firmę. Thank you very much for the trip. Oh, you gave me the gun. He's graduated guide school. Yes. Now it's his turn to take us to the mountain. Jak widzicie, teraz ja was zabiorę do góry i możliwe, że jest to początek jakiejś historii, która się tutaj będzie moja rozwijać. Ze Svalbardem chciałbym tu kiedyś ze swoją bronią po prostu wrócić na dłużej. Thank you very much. Hey, Ben.